klient jest przyzwyczajony, że jak robi remont, myśli o tym jednak trochę wcześniej. To nie jest tak, że wchodzisz do sklepu i nagle stwierdzasz, o dobra, to ja sobie zmienię podłogę, albo o ja zmienię drzwi, bo To nie jest zakup impulsowy na pewno. to jest coś, co przemyśliwujesz, faktycznie weryfikujesz, jak wygląda jakość produktów, co jest ważne, co jest Tobie potrzebne i zazwyczaj jesteś skłonny poczekać. Nie? Więc to jest jakby to, co jest ważne, jakby bardziej chodzi o to, żeby takie rzeczy właśnie, które kupujesz teraz już, czyli jak kładziesz te panele, potrzebujesz podkład do paneli, którego wcześniej w ogóle nawet nie pomyślisz o tym, że potrzebujesz. Już Ci przyszły te panele i tak, jeśli nie ma sprzedawcy, który Ci doradzi albo wcześniej odpowiedniego researchu nie zrobisz, no to tego nie kupisz i nagle się okazuje, muszę szybko jechać i potrzebuję. I wtedy nie liczy się wcale cena, tylko liczy się właśnie ta dostępność. Nie? Więc jakby myślę, że takie sieci jak my przede wszystkim muszą zabezpieczyć ilości tych produktów, które mogą być potencjalnie kupowane impulsowo. Cała reszta powinna być dostępna, nawet z opcją zamówienia. Rynek DIY i wyposażenia wnętrz dynamicznie się rozwija. Jego globalna wartość przekracza 870 miliardów dolarów, a Europa odpowiada za ponad 110 miliardów. Do tego coraz większy udział w sprzedaży ma kanał online. W tym kontekście sieć Bricomarché, działająca w ramach grupy muszkieterów i licząca dziś 224 sklepy, jasno określa swoją strategię. Do 2030 roku chce osiągnąć 400 placówek oraz 20% udziału w polskim rynku DIY. Dzisiejszym gościem podcastu OQ Talks jest Magdalena Wiśniewska, dyrektor pionu wdrażania innowacji w Bricomarché. Rozmawiamy m.in. o tym, jak powstały projekty takie jak Bricomaty, jak AI wspiera zarządzanie zapasami i operacjami, jakie wyzwania napotykają franczyzobiorcy i jak wygląda dziś doświadczenie zakupowe klienta. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, w której zastanawiamy się, gdzie zmierza branża DIY, jakie innowacje okażą się przełomowe oraz jak Bricomarché łączy lokalne korzenie i cyfrową przyszłość w jednym spójnym doświadczeniu zakupowym. Pani Magdo, bardzo mi miło gościć pod Poznaniem. Powiem szczerze, jak przyjeżdżałem wiele lat temu do Lidla, niedaleko, no to nie spodziewałem się, że tak często będę w Poznaniu w kolejnych latach. Jest mi bardzo miło gościu Państwa w centrali i mieć szansę porozmawiać z Panią o Pani roli, karierze, wpływie na rozwój Bricomarché i całego rynku retail. Mi też bardzo miło. Jak to się stało, że trafia Pani do Bricomarché i jak wyglądała ta ścieżka, która Panią tutaj doprowadziła? To jest ciekawe pytanie, bo to jest trochę przypadek. Mówiąc zupełnie szczerze, na 5. roku studiów zaczęłam pracę w takim małym startupie technologicznym. No i w pewnym momencie w startupie zaczęło się dziać nie tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. No i zaczęłam szukać pracy. Gdzieś o grupie muszkieterów słyszałam, zaaplikowałam i właściwie dostałam prawie od razu odpowiedź. Zaczynałam od stanowiska asystenckiego działu marketingu. No i tak jakby wiedziałam, studiowałam handel i marketing, więc wiedziałam, że gdzieś ten handel i marketing jest mi bliski. Natomiast z drugiej strony złapałam pewnego takiego bakcyla technologicznego, pracując w startupie, bo no, tamten marketing wyglądał troszkę inaczej niż to, do czego w tamtych czasach przywykliśmy. To już był bardziej digital marketing, bardzo ścisła współpraca z IT. No i to było coś, co widziałam, że mi sprawia frajdę najzwyczajniej w świecie. I gdzieś zarządzanie projektami to były takie tematy, które gdzieś mi też kołatały w mojej głowie. No i tak się tutaj złożyło, że gdzieś w Bricomarché miałam takie możliwości i z nich skorzystałam. I tą swoją karierę zaczęłam jakby bardziej ukierunkowywać na ten aspekt technologiczny czy digital marketingowy. Na początku rozwijałam się w dziale marketingu, później jakby moja cała struktura została wydzielona do osobnego pionu. No i teraz mam przyjemność zarządzać pionem wdrażania innowacji. No i czym taki pion zajmuje się w takiej organizacji jak Bricomarché? No, szeroko pojętymi innowacjami, natomiast to też nie jest tak, że jesteśmy firmą technologiczną czy firmą, która ma w korze działalności innowacje, więc rzeczy, które może dla kogoś nie wydają się innowacyjne, jakby my patrzymy z perspektywy naszej grupy. Ja mam pod sobą jakby 3 działy, jeden dział to jest e-commerce, jeden dział zarządzania asortymentem online, czyli tak trochę jakby te działy są mocno skorelowane i dział zarządzania projektami. Także w zasadzie większość projektów informatycznych, które nie dotyczą korowych systemów na sklepach i centrali, przechodzą przez nas. No i mamy też takie projekty, które jakby trochę już poza obszar IT wykraczają, czyli bardziej dotyczą zarządzania zmianą w organizacji, czy też zmian procesów po prostu.
Także że tak to mniej więcej wygląda. Staramy się wspierać wszystkie działy, tak żeby ta praca wyglądała bardziej efektywnie, zwiększyć produktywność tych procesów zarówno na sklepach, jak i centrali. Więc no dużo się dzieje. Powiedzmy trochę o specyfice Bricomarché, bo myślę, że aspekt wdrażania innowacji jest mocno powiązany z tym, jak faktycznie ta organizacja działa, jak jest zbudowana od środka. My jesteśmy siecią franczyzową, to miękką franczyzą. Tak. Z punktu widzenia potencjalnego franczyzobiorcy, no dużym benefitem, bo jako niezależny przedsiębiorca może działać jakby dowolnie, mając wsparcie centrali. Natomiast no my jako pracownicy centrali, jakiekolwiek projekty wdrażając, no napotykamy na trudności, których nie dotyczą te sieci, które są centralnie zarządzane. Natomiast ma to też swoje korzyści, dlatego że nasza struktura w ogóle organizacyjna polega generalnie na tym, że zarówno pracownicy centrali, jak i franczyzobiorcy bardzo blisko ze sobą współpracują. Także że przedsiębiorcy podejmują kluczowe decyzje w centrali, tak więc jakby te decyzje, które też tutaj podejmujemy, no są dzięki temu trochę łatwiej wdrażalne, ale mówię trochę, dlatego no, że co właściciel sklepu, to trochę inne podejście do biznesu i inne jakby takie problemy czy wyzwania dostrzega. A wszystkiego nie da się zrobić, musimy jeść wszystko. Moja koleżanka tutaj w firmie mówi zawsze, że jedzmy to małą łyżeczką. Tak. I myślę, że to jest dobre takie porównanie, że faktycznie no, trzeba powoli pewne rzeczy, te priorytety ustalać, bo wszystkiego się nie da na razie zrobić, chociażby się nawet bardzo chciało. Oczywiście, że tak. Ja sobie przypominam początki naszej pracy w OQB z różnymi retailerami, bo to oczywiście były nie tylko sieci DIY, ale też FMCG, fashion, tam gdzie mocno inwestujemy. I faktycznie myśmy też do tego się musieli przyzwyczaić w pewnym momencie, że sami będąc jednak startupem i firmą, która nastawia się na takie szybkie innowacje, szybkie generowanie wartości, czasem musimy wpisać się w taki cykl adopcji innowacji po stronie naszych klientów. Tak. I wyobrażam sobie, że w sieci franczyzowej, gdzie faktycznie no, siłą rzeczy pracujemy z właścicielami tych sklepów, ludźmi, którzy swój majątek, swoje życie zawodowe związali z jednej strony z tą marką, na którą współpracują, ale z drugiej strony to jest ich, to jest cały czas coś, na co patrzą takim pańskim okiem, nie? Tak. Więc wyobrażam sobie, że czasem jeszcze trudniej niż w firmie właśnie centralnie zarządzanej jest zarządzić takim wdrożeniem innowacji. Z perspektywy technologii zwłaszcza, być może w dobie dzisiejszej bańki, tudzież hype'u na AI i wszystkie możliwe buzzwordy tego świata, tym bardziej tego typu osoby, które twardo patrzą na biznes i angażują własny kapitał w jego rozwój, zapewne inaczej postrzegają pewnego rodzaju pomysły. Znaczy to jest prawda, tak naprawdę, ile przedsiębiorców, tyle punktów widzenia, o tak bym to nazwała. Natomiast ja też ja osobiście mam wrażenie, że pracując właśnie w takiej sieci jak nasza, ma się jeszcze większą odpowiedzialność za to, co się wdraża. Bo to nie jest tylko i wyłącznie jakby zarządzanie przedsiębiorcą jako całością, gdzie jakby jedno potknięcie nie będzie miało takiego wpływu, no ale nasze potknięcie tutaj będzie miało wpływ bezpośrednio na konkretnego franczyzobiorcę, który właśnie swoje życie związał z naszą marką. Więc to jest tak osobiście coś, co gdzieś tam mi zawsze przyświeca z tyłu głowy, że przemyślmy to jeszcze raz, zastanówmy się nad czymś, zbierzmy też taką konstruktywną krytykę od właśnie właścicieli sklepów, czy też od pracowników sklepów, bo ich perspektywa też czasami bywa inna. Ale mam wrażenie, że to niezależnie od tego, czy jesteś siecią franczyzową, czy to jest zawsze ważne, bo na koniec tego wszystkiego ten człowiek jest najważniejszy. I nieważne jak super narzędzie, jak super projekt wymyślisz, jeśli nie będzie ludzi, którzy będą chcieli za tym pójść, którzy będą chcieli to wdrażać, którzy zmienią swoje nawyki. No, a człowiek jest taki, że jak nawyki i przyzwyczajenia są drugą naturą człowieka i widzimy to, że tak jest, tak? Że nawet osoby, które są bardzo pro jakiejś inicjatywie, w momencie, kiedy jest to wdrażane, no to nie wiem, tydzień coś zaczynają stosować, trochę zmieniają swój sposób pracy, ale potem jak jest jakikolwiek, nie wiem, bardziej wymagający okres, no to potem wracają do tych starych przyzwyczajeń i to jest taka ciągła praca z człowiekiem właśnie. Bo technologia to przede wszystkim człowiek, AI i tak dalej, to jest tylko wsparcie, a tu chodzi o człowieka. Do tego AI chętnie wrócę oczywiście za chwilę jeszcze. Myślę, że to taki temat, że każdy teraz do niego chętnie wraca. Tak, ale jestem ciekaw, bo powiem szczerze, nie wiedziałem o tym wcześniej i przygotowując się do tej rozmowy dopiero dotarłem do takiego pomysłu, który Państwo wdrożyliście w Bricomarché.
To znaczy o brikomatach się dowiedziałem. Wiadomo, że Polacy uwielbiają paczkomaty, InPost, ale też inne firmy pod różnymi nazwami teraz takie urządzenia wprowadzają do swojej oferty. To jest jakiś ewenement, być może nasz lokalny tutaj polski w skali Europy, a może nie, a może jesteśmy prekursorem czegoś, co właśnie jest na tyle fajne, że wszyscy w to pójdą. Ale jestem ciekaw, jak taki pomysł na brikomaty się pojawia właśnie w takiej firmie Brikomarsze, jak potem wygląda wdrożenie takiego działania, które ma na celu usprawnić właśnie odbiór produktów, które jednak często w sieciach takich jak Brikomarsze są jednak wysokogabarytowe, ciężkie, tak. trudne w pakowaniu. Nawiązując do mojej rozmowy kiedyś z panem Wojciechem Kiestrzyniem z Komfortu, to był właśnie duży challenge w kontekście komfortu, bo przecież dywanów się nie da spakować do paczkomatu. Co z tym zrobić? Być może któreś da się nie zwijać, tylko składać w kostkę, tak? Ale jednak przecież to jest na tyle popularny środek odbioru towaru wśród Polaków dzisiaj, że paczkomaty, brikomaty być może są odpowiedzią na to. Znaczy ten pomysł się zrodził jakby bardziej z problemu, bo u nas większość innowacji się rodzi z tego, że mamy jakieś wyzwanie, jakiś problem, który chcemy rozwiązać. To zarówno po stronie klienta tego ostatecznego, jak i właśnie przedsiębiorców i sklepów. I to był pomysł, który zainicjował nasz ówczesny prezes i jakby popchnął nas, żebyśmy w tym kierunku poszli. Widzieliśmy z rynków zagranicznych, że takie rozwiązania się pojawiały sporadycznie i wydawało się, że to jest naprawdę odpowiedź na to, jak sobie poradzić logistycznie z tymi dużymi gabarytami, a jednocześnie poradzić sobie z tym, że niedziele okazały się niehandlowe. No tak. A jednak bardzo często, zwłaszcza fachowcy, którzy właśnie większe gabaryty i większej ilości produktów gdzieś tam się przygotowują już nawet w niedzielę do tego, żeby w poniedziałek rozpocząć jakąś inwestycję. Więc wypracowaliśmy taką odpowiedź na tego typu problem. No i pierwsze co stwierdziliśmy, no trzeba zrobić taki pilotaż. Wdrożyliśmy wtedy, z tego co pamiętam, 5 maszyn. W pięciu wybranych sklepach. To się akurat złożyło tak fajnie, że złożyło się z tym, że w ogóle wdrażaliśmy e-commerce w naszych sklepach i też było 5 sklepów pilotów. No i zobaczyliśmy, jak to działa i no początkowo faktycznie było bardzo duże zainteresowanie klientów tego typu odbiorem, ale jednocześnie pewna taka obawa. Paczkomaty wtedy były już popularne, ale to nie był ten poziom popularności, jak jest teraz, gdzie tak naprawdę na każdym rogu stoi paczkomat i operatorzy się do tego jakby przyczynili, do tej znajomości. No więc stwierdziliśmy, że nie ma czegoś takiego na rynku, a staje się to coraz bardziej popularne i na pewno będzie rosło. Jakby wiedzieliśmy, że ten trend wśród Polaków zwłaszcza będzie takiego wygodnego odbioru, będzie istotny. No i w momencie, kiedy już weszła pandemia, no to ten temat generalnie okazał się świetny, tak? Sklepy miały ograniczenia z możliwością wprowadzania produktów, więc wszyscy do tego paczkomatu chcieli wszystkie produkty jakby higienicznie, bezpiecznie odebrać towar, a jednocześnie móc go dostać. Także pamiętam, że to było bardzo duże wyzwanie takie z tym, żeby pracownicy sklepów byli w stanie te brikomaty ładować odpowiednio szybko. I musieliśmy skrócić czas w ogóle na odbiór, bo no, nie dało się, nie mieliśmy tyle skrytek i paczek. Natomiast po pandemii jakby ten hype trochę zmalał, nawet bym powiedziała sporo zmalał i też wyszło nam, że musimy troszeczkę zmienić koncepcję, dlatego że pomimo wszystko, pomimo tego, że są paczkomaty też u nas dostępne w ramach sklepu, to klienci wybierając brikomat przede wszystkim nastawiają się na te małe gabaryty. Więc jakby to jest cały czas moim zdaniem temat, który wymaga jeszcze u nas przepracowania i dopracowania, dlatego że widać, że te duże gabaryty jednak wiążą się z tym, że to jest ciężkie. No i co z tego, że masz to w brikomacie, możesz odebrać o dowolnej porze, no ale jak sobie teraz z tym poradzisz, żeby to wziąć? Jak jesteś firmą, nie ma problemu, masz zazwyczaj większą ekipę, natomiast jak jesteś powiedzmy Kowalskim, no to cały czas jest tutaj jakieś wyzwanie dla Ciebie. Na razie, na ten moment powiedziałabym, że brikomaty są i tak bardziej popularne w zakresie właśnie odbioru tych mniejszych przesyłek. Tam to jest oczywiście też istnieje, na tych też skrytek mamy mniej, na większe gabaryty, więc jest to wykorzystywane, ale to nie jest powszechne jeszcze cały czas. Na pewno pomagają nam i komaty, i customaty i nie wiem ile tam jeszcze matów powstało w różnych sieciach właśnie takich z większymi gabarytami, ale to jest jeszcze nie to i też myślę, że gdzieś taką barierą, taką na poziomie
w ogóle koncepcji tego, klient oczekuje tego samego, co w paczkomacie. To znaczy, że ja dzisiaj zamawiam produkt i mogę odebrać w dowolnym miejscu w Polsce, w dowolnym Aha, brikomacie, a nasze brikomaty są przyklejone do sklepu konkretnego. Więc zamawiając w tym sklepie możesz tylko w tym jednym brikomacie, więc to jest też jeszcze coś, nad czym pewnie będziemy pracować, bo gdzieś cały czas wierzymy, że to jest projekt, który faktycznie ma jeszcze większy potencjał niewykorzystany i tyle na razie powiem. Trochę zboczę z tego wątku innowacji na sekundę, ale kojarzy mi się to, o czym Pani teraz powiedziała, z taką perspektywą, jaką my jako konsumenci nabraliśmy, przyzwyczajając się do udogodnień, które chociażby sieci fashion czy elektronika, tak, nam serwują. To znaczy faktycznie zamów gdziekolwiek, czy to w sklepie, czy online, odbierz gdziekolwiek, czy to w Tak. domu, czy w sklepie, dowolnym sklepie właśnie. No ale przecież ta kwestia gabarytów jednak nas mocno ogranicza. Ja zastanawiając się nad tym przypadkiem ostatnio w rozmowie z jednym z klientów, próbowaliśmy na nowo zdefiniować, czym jest dostępność w ogóle takiego towaru. No przecież to, że ktoś ma na stoku, załóżmy, jakiejś deski podłogowej x metrów w danym sklepie, to wcale nie znaczy, że to jest dostępność, która jest wymagana na przykład dla klienta, który robi remont domu i te deski potrzebuje więcej, tak? Z drugiej strony suma tych różnych dostępności w poszczególnych sklepach też nie jest rozwiązaniem problemu dla kogoś, kto chce kupić w jednym miejscu i załatwić temat remontu kompleksowo, kupując, zawożąc i działając. Więc to jest ciekawe zjawisko, które być może wraz z rozwojem e-commerce'u właśnie zmienia swoje znaczenie w ogóle. Znaczy ja w ogóle myślę, że logistycznie to jest mega wyzwanie, jak tutaj tym zarządzić. Myślę, że na naszym rynku nie ma chyba kogoś, kto robi to wystarczająco dobrze. I z tą dostępnością też jest problem, bo to jest tak, że może być jakiś produkt, który sprzedaje się sporadycznie, natomiast właśnie przyjdzie w danym momencie inwestor i on będzie chciał zrobić sobie, nie wiem, 40 metrów nagle wyłożyć panelami i się okazuje, że to nie wystarczy, bo mamy na przykład, nie wiem, zapas na 2 pokoje maksymalnie, tak? Więc to jest wyzwanie na pewno, jeśli chodzi o zapewnienie tego asortymentu dla klienta, ale z drugiej strony też jakby klient jest przyzwyczajony, że jak robi remont, myśli o tym jednak trochę wcześniej. To nie jest tak, że wchodzisz do sklepu i nagle stwierdzasz, o dobra, to ja sobie zmienię podłogę, albo o ja zmienię drzwi, bo To nie jest zakup impulsowy na pewno. to jest coś, co przemyśliwujesz, faktycznie weryfikujesz, jak wygląda jakość produktów, co jest ważne, co jest Tobie potrzebne i zazwyczaj jesteś skłonny poczekać. Nie? Więc to jest jakby to, co jest ważne, jakby bardziej chodzi o to, żeby takie rzeczy właśnie, które kupujesz teraz już, czyli jak kładziesz te panele, potrzebujesz podkład do paneli, którego wcześniej w ogóle nawet nie pomyślisz o tym, że potrzebujesz. Już Ci przyszły te panele i tak, jeśli nie ma sprzedawcy, który Ci doradzi albo wcześniej odpowiedniego researchu nie zrobisz, no to tego nie kupisz i nagle się okazuje, muszę szybko jechać i potrzebuję. I wtedy nie liczy się wcale cena, tylko liczy się właśnie ta dostępność. Nie? Więc jakby myślę, że takie sieci jak my przede wszystkim muszą zabezpieczyć ilości tych produktów, które mogą być potencjalnie kupowane impulsowo. Cała reszta powinna być dostępna, nawet z opcją zamówienia. Komfort akurat, który przytoczyłeś, jak sama robiłam, 8 tygodni czekałam na drzwi. No wiedziałam, że będę czekać, ale nie sądziłam, że to będzie 8 tygodni. Więc jakby to też musiałam zmienić zupełnie fachowca, który mi przyszedł w danym momencie, gdzie już te drzwi były potrzebne, żeby pewne rzeczy remontowe zrobić. I to jest tak, to jest takie wyzwanie, że gdzieś trzeba pomyśleć o tym, w którym momencie ten człowiek faktycznie przyjdzie i czy 8 tygodni, bo może 6 już będzie rozwiązywało sprawę, nie? Ale to jest cały czas ta dostępność i logistyka, to tutaj będzie grała kluczową rolę. Nie bez powodu w badaniach Polacy podają remont domu jako jedno z bardziej stresujących wydarzeń. A nie tylko Polacy, to Tak. jest ogólnoświatowo, tak, chyba tak, zmiana pracy i remont jest bardzo tam w top 5, nie? Tak jest. Tak. Tak jest. Chciałem wrócić do tego wątku wdrażania innowacji, bo z jednej strony powiedzieliśmy o tym, że to jest jakiś proces. To jest proces zarówno budowania, zrozumienia, jaką wartość ta innowacja może wnieść, pewnego pilotażu, oceny tego, jaki jest potencjał docelowy, no a później adopcji tego przez organizację albo przez klienta. Czy to faktycznie tak wygląda u Was, że za każdym razem, kiedy wdrażacie innowacje, taki proces musicie przejść? Czy są jakieś innowacje, które wdrożyliście tak na zasadzie big bet? Zróbmy od razu wszędzie. Czy to zawsze jest tak, że właśnie jest pilot, rollout, adopcja, ocena post factum? Tak myślę sobie o ostatnich kilku latach w organizacji i nie przypominam sobie, żebyśmy mieli kiedyś taki Big Bang. Chyba nigdy się na to nie decydowaliśmy.
W sensie z punktu widzenia klienta, no może tak, no bo wdrożyliśmy programy lojalnościowe, no to było powiedzmy jednorazowo, wszędzie wdrożyliśmy. Wszędzie, tak? Natomiast też nie robiliśmy tego do końca tak nieświadomie, dlatego że w pierwszej kolejności wdrożyliśmy tak trochę po cichu. Okej. Tak, więc to też był taki okres, kiedy, nie wiem, system mógł się wygrzać, tak, mogliśmy zobaczyć, co nie funkcjonuje, jeśli chodzi o procesy, a jednocześnie no, jeszcze nie zrażając do siebie klienta, no bo, no mówmy się, chyba nigdy nie jest idealnie, zawsze można zrobić coś lepiej, więc to są takie rzeczy, które można powiedzieć, że jest od razu, ale zazwyczaj się staram i to jest moja w ogóle taka lekcja z przeszłości, że lepiej wdrożyć coś wolniej, ale faktycznie przetestować sobie ten koncept, zobaczyć, co nie działa i dopiero potem pójść dalej. Tak. Pytam o to, bo zastanawiam się, czy to nasze wdrożenie OQB, które realizujemy też u Was, ale nie tylko, bo ten proces, w którym my podążamy, też zawsze zaczyna się od takiego właśnie proof of value, czyli dowodu wartości, tak? Coś, co chcemy przetestować na mniejszym asortymencie, na wybranej grupie sklepów, ocenić po prostu jaki jest potencjał i wtedy świadomie podjąć decyzję o rolloutie na całą sieć. Zastanawiałem się, czy to jest coś, co faktycznie zgrywa się z tym Waszym procesem i tak powinno być, czy właśnie, czy to jest wynik jednak moich doświadczeń, naszych doświadczeń w OQB tych paru lat, kiedy zrozumieliśmy, że sieci handlowe w szczególności właśnie w ten sposób do innowacji podchodzą. Ja myślę, że coraz, no może nie źle powiem, ale no, cały świat już myślę, że myśli w tą koncepcją proof of concept, proof of value, bo takie moje doświadczenia są, że zrobienie wszystkiego od razu i perfekcyjnie nigdy nie wychodzi, choćbyś nie wiem jak bardzo się starał, więc to jedzenie małą łyżeczką, którą już przetoczyłam, to jest najlepszy sposób, więc tak, no tutaj się zgrało to nasze podejście z tym, co zaproponowaliście. No więc myślę, że dlatego właśnie też zaczęliśmy współpracować, nie? Bo no nie poszlibyśmy jest dużo narzędzi na rynku, które jakby potrafi robić to, co Wasze narzędzie. Natomiast to są narzędzia, które czasami nie dają takiej poziomu elastyczności, jeśli chodzi o wdrożenie, albo jest to po prostu bardzo kosztowne już na samym początku. A preferujemy, no poza jakimiś takimi, nie wiem, korowymi zmianami, jednak rozwiązanie, które stopniowo jest skalowalne i możemy właśnie wpierw potestować to, a dopiero później wdrażać na całą sieć. A tym bardziej, no, że za każdym razem jest jakieś dokręcenie, nie? No oczywiście. Jakby na tym to też polega. Tym bardziej, że taki proof of concept czy proof of value to też nie jest mało pracy, nie? Z perspektywy naszego wdrożenia, no to mówimy o 400 000 kombinacji produkt-sklep, które trzeba było analizować, sprawdzać, weryfikować, właśnie tuningować, stroić modele i tak dalej. Rollout tego będzie kolejnym wyzwaniem i jest to oczywiście element, który trzeba przejść, żeby miało to zastosowanie w całej organizacji, ale zgadzam się z tym, że to podejście do tych małych łyżek to jest coś, co pozwala i zredukować ryzyko początkowe takiego projektu i uruchomić go potem w warunkach wiedzy, tak? Przygotować też właśnie organizację na tę adopcję. Ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi reakcjami właścicieli sklepów, kiedy mieliśmy szansę pokazać pierwsze wyniki, wstępne wyniki tego, jak to wygląda, które zresztą wypracowaliśmy wspólnie z ich udziałem, tak? No przecież w tych testach właśnie brali udział właściciele sklepów i myślę, że w kontekście tego, jak wygląda adopcja takiego narzędzia w organizacji, to jest świetne podejście, żeby z jednej strony wsparcie oczywiście jakiegoś zespołu centralnego. Tak, no, zespół centralny, taki jak ten, którym Pani kieruje. Z drugiej strony oczywiście wsparcie zarządu, świadomość zarządu, że takie narzędzia są, można je wdrażać i iść dalej. Ale z trzeciej strony właśnie wsparcie tego zespołu, który operacyjnie na końcu będzie z tego korzystał, będzie beneficjentem. To wszystko się połączyło. I zastanawiam się, czy jest coś, co zaskoczyło Cię jeszcze w kontekście tego, jak ten proof of concept przebiegał, jak ta praca z Waszymi różnymi grupami interesariuszy pod kątem ewaluacji tej innowacji przebiegała? Czy była inna od innych innowacji, które wdrażaliście w organizacji wcześniej? Nie mam takiego poczucia, że mnie coś zaskoczyło. Może jedyne co, to bardzo pozytywne już wyniki początkowe. Bo przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że już od pierwszych tak naprawdę tygodni będziemy mieli takie dobre wyniki. Mówię tu przede wszystkim o skróceniu czasu zamawiania. Sądziłam, że będzie redukcja na poziomie, nie wiem, 25%, no a ta redukcja była znacznie większa. Więc to mnie pewnie zaskoczyło. Możemy powiedzieć jaka? Bo może ktoś będzie ciekaw. To różnie. To wszystko zależy od sklepu, ale no mogę powiedzieć, że jest większe niż 25% średnio. Więc to mnie zaskoczyło na pewno. Są sklepy, które faktycznie no, z 2 godzin zeszły do
kilkunastu minut, więc to jest ogromna redukcja. Ale są sklepy, które jakby nadal, mam wrażenie, że tak trochę testują i jednak gdzieś w tle pewne elementy procesu starego nadal starają się implementować, tak żeby mieć jakieś takie bezpieczeństwo, Poczucie że kontroli jeszcze? tak, i takie poczucie kontroli, nie? Ale myślę, że to też minie z czasem, bo jakby każda kolejne zamówienie, propozycja zamówienia wygenerowana przez system, która będzie zgodna z tym, co wiedzą jako eksperci, będzie dawało takie poczucie, że warto temu rozwiązaniu zaufać. Więc myślę, że to jest też proces, no ale też widzieliśmy sytuację, kiedy ktoś był po prostu bardzo pozytywnie zaskoczony, natomiast później właśnie, nie wiem, coś się wydarzało, nie wiem, nie było właściciela sklepu, ktoś miał urlop, no i starały się, i te sklepy wracały do starych przyzwyczajeń. Więc to jest to, o czym powiedziałam, że po prostu zawsze tego człowieka trzeba bardzo mocno dopieścić. No, nie jest to łatwe w momencie, kiedy mamy tyle też sklepów, więc no, dlatego fajnie właśnie robić taki proof of concept czy proof of value, tak jak my to robiliśmy, dlatego że wtedy mamy ograniczoną grupę, z którą współpracujesz, z którą możesz się wymieniać feedbackiem na bieżąco i możesz dostosowywać, no i też to wdrożenie, no to też na pewno nie będzie rollout tak, że wszystkim wdrożymy naraz, tylko będzie jakieś kaskadowanie tego, natomiast no już na pewno w dużo większych grupach. No i też w międzyczasie powiem, że mieliśmy też my jako centrala taki tour po wszystkich sklepach, znaczy może nie sklepach, ale wykorzystaliśmy nasze spotkania regionalne po to, żeby pokazywać jakby wyniki, żeby też już budować tą chęć do tego, żeby się przyłączyć. No i też widać, że te pierwsze wyniki są na tyle pozytywne, że jednak sklepy bardzo chcą w to iść. Więc to jest też taki element tego, że to proof of value, czy proof of concept, czy pilotaż, jakkolwiek sobie to nazwiemy, warto wykorzystać do tego, żeby właśnie budować taki buy-in w organizacji. Z jednej strony oczywiście pokazywać kolejnym potencjalny benefit, a z drugiej strony tych, którzy już go doświadczyli. Znaczy oni są ambasadorami jakby siłą rzeczy, tak? nie? Tego, rolę, więc... Taką rolę tutaj można ich ubrać. Tak, więc to jest bardzo ważne. No i jak ci ambasadorzy nie doświadczyliby jakby pozytywnych aspektów takiego wdrożenia, no to wiadomo, że taki projekt jest skazany na niepowodzenie albo wdrożenie będzie bardzo trudne. To też jest ważne, żeby ci pierwsi użytkownicy byli faktycznie bardzo zaangażowani, żeby chciało im się po prostu to testować i żeby dawali nam właśnie te informacje zwrotne na bieżąco. Co jest nie tak, co jeszcze mogłoby być podkręcone, co jest właśnie okej, tak, żebyśmy faktycznie tego też nie zepsuli, bo też można coś zepsuć później. Więc no. Satya Nadella, prezes Microsoftu, powiedział, że sztuczna inteligencja nie ma zastępować ludzi, ale ma wzmacniać to, co jesteśmy w stanie zrobić jako ludzie. I myślę, że to jest świetny przykład tego właśnie, co udało nam się osiągnąć, bo siłą rzeczy to, co my w OQB proponujemy, czyli automatyzacja procesu zamawiania w oparciu o prognozy, w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji, jest czymś, co po prostu uwalnia potencjał tych ludzi, którzy wcześniej musieli być to ręcznie. Tak, I myślę, że poza tym, czego nasi klienci doświadczają w kontekście uwolnionego kapitału, zwiększonej dostępności, która skutkuje większą sprzedażą docelowo, no przede wszystkim ten wymiar czasu pracy ludzi i tego, jak też to się przekłada jednak na well-being tych osób, ale też koszty pracy w poszczególnych jednostkach, takich jak sklepy u Was, no to ma niebagatelne znaczenie. Bo często pomijamy to, zwłaszcza kiedy na spotkaniu mamy dyrektora finansowego na przykład, tak? To najczęściej są pytania o twarde dane, które widać w PNL-u. Tak? Tak. To wszystko, co widać właśnie... Też musimy zawsze to przechodzić. Tak. I to jest nieuniknione, to jest okej oczywiście, bo na końcu to musi być, po to tak, się prowadzi biznes, tak. żeby on był dochodowy, żeby dawał pracę ludziom, żeby faktycznie pewne elementy, które są niezbędne do tego, żeby mógł działać, generował. Natomiast zapominamy o tym aspekcie, jak to dotyka pracy tych poszczególnych osób na pierwszej linii frontu właśnie. Tak, jak to motywuje też takie wdrożenie później, nie? Jak oni mają uwolniony ten potencjał, mogą zająć się faktycznie rzeczami, na które nigdy nie było czasu. Dokładnie. Nie? W OQB mamy ludzi, którzy pracowali, ja jestem z wykształcenia inżynierem, więc akurat nie miałem tej okazji, ale mamy ludzi, którzy pracowali w retailu właśnie, czy to w sklepach, czy w centrali, na różnych stanowiskach i oni są świetnymi ambasadorami z kolei tej zmiany, którą my chcemy proponować. Bo sami byli osobami, które je potrzebowały, tak? Sami byli osobami, które przychodziły na zmianę do sklepu w galerii i nagle na dzień dobry do rozpakowania było 40 kartonów ubrań, bo ktoś też źle zaproponował, źle zamówił, wysłał wszystko za jednym razem, tak? A potem jeszcze odpowiadali za to, że nie było za dużo tego produktu. To raz, nie? Albo że leżał na przykład w garderobach, w przebieralniach, tak? A nie był spakowany na zapleczu, a zaplecze było zbyt małe w takim sklepie właśnie z ubraniami, żeby tam się te ciuchy mogły zmieścić.
Zastanawiam się z perspektywy tej pracy, którą wykonujemy teraz i w tym projekcie, ale też w innych inicjatywach, które prowadzicie w zakresie innowacji. W jakim stopniu faktycznie oczekujecie tego efektu po stronie centrali versus sklepów? Wy jako dział czy pion wdrażania innowacji, tak? Czy to jest, czy wasze główne skupienie jest po stronie tych wskaźników bardziej dla CFO, czy bardziej dla ludzi, którzy pracują na pierwszej linii frontu, czy może właśnie i tu i musicie stać w takim lekkim rozkroku i obie strony wartości, łańcucha wartości generować i dostarczać? Osobiście, czy jak to wygląda? Z każdej strony. Znaczy, oczywiście każdy projekt musi być rentowny, to co powiedziałaś, więc jakby w naszej organizacji jest też przechodzenie poszczególnych etapów zatwierdzenia projektu. Dość ściśle powiązane z tym właśnie, jak wygląda P&L danego projektu, więc tutaj jakby no tego nie unikniemy. Jesteśmy organizacją, która musi zarabiać po prostu na siebie. I nie możemy robić inicjatyw dla inicjatyw. No i nie jesteśmy, to może żałuję z punktu widzenia takiej prywatnej, że nie mamy takiego budżetu na innowacje, gdzie właśnie nie jest tak ważne to, co na początku pokazują liczby, tylko bardziej jest istotne to, żeby coś spróbować i przetestować. No ale no nie mam takiego komfortu, działam w tym otoczeniu, które mamy. No i my jesteśmy organizacją niskokosztową, to mamy po prostu zapisane w naszym DNA tutaj jako centrala, więc no wszystko, co wdrażamy, musi mieć jakieś uzasadnienie biznesowe konkretne i musi rozwiązywać jakiś problem, bądź też dawać jakąś konkretną wartość. I w pierwszej kolejności patrzymy na naszego klienta ostatecznego, bo to on musi być beneficjentem. Jakby to, że nie wiem, się poprawi tu pracownikowi centrali, ale jakby nie będzie tego efektu dla klienta ostatecznego, no to okej, fajnie, natomiast przede wszystkim chcemy dać temu klientowi to, co chce, czyli to, co powiedzieliśmy, tak? Dostępność towaru odpowiednią, żeby ten towar miał odpowiednią cenę, żebyś mógł sobie kupić jak mu wygodnie, czy w sklepie, czy w e-commerce, żeby widział jakby korzyści z tego, że robi zakupy w Brico, a nie w innej sieci alternatywnej i żeby chciał do nas przychodzić. Z drugiej strony skala waszej organizacji i potencjał biznesowy, który macie do wykorzystania, nie pozwala na to, żeby innowacje były robione na przysłowiową gumę i sznurek z tyłu, nie? Więc to siłą rzeczy Tak, jest gdzieś taki trade-off, który trzeba ponieść, ale odchodząc na chwilę od tego wątku innowacji, jestem ciekaw innego kontekstu, który poruszyłaś, to znaczy tego doświadczenia, spójnego doświadczenia zakupowego klienta. No bo z jednej strony aplikacja, z drugiej strony, czyli kanał online, cały ten omnichannel związany właśnie z dostępnością towaru też w internecie. Z perspektywy tego, jak wdrażali się ten system, też mówiłaś, że były wcześniej jakieś testy w tle, czy takie wdrażanie shadow mode. Natomiast dzisiaj to już jest, jak rozumiem, pełny omnichannel podejście Pełny do... jeszcze nie. Pełny jeszcze nie. Okay. Nie, jeszcze cały czas mam jedną rzecz do zrobienia i to mnie bardzo boli, ale myślę, że jak nie z końca tego roku, to z początkiem przyszłego wreszcie to będzie. Takim jeszcze wisienką na torcie, którą musimy zrobić, myślę, że też bardzo ważną, jest to, żeby klient później bonami, które uzbiera, mógł też zapłacić w e-commerce. Okay. Bo dzisiaj jakby każda transakcja, niezależnie czy jest online, czy offline, jest wliczana do tej lojalności, tak to nazwijmy, i tego naszego paska postępu, który daje potem te korzyści w postaci bonów. Natomiast te bony są na ten moment cały czas stacjonarne. I to jest coś, co chcemy na pewno w krótkim czasie zrobić. Myślałam, że będzie szybciej, no ale to właśnie tak wyglądają projekty, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. No tak. Czasami trzeba pewne rzeczy pominąć i wdrożyć coś innego w zamian za to. W tym kontekście tych doświadczeń konsumenckich zwłaszcza, bo możemy na chwilę odsunąć na bok profesjonalnych odbiorców waszych towarów, którzy wiedzą, czego potrzebują, bo zlecił im to na przykład właściciel mieszkania czy domu, który jest remontowany. Czy obserwujecie jakieś trendy, które są widoczne bardzo mocno w sieciach Home and Decor, ale może niekoniecznie w DIY, tylko bardziej w wyposażeniu wnętrz? Mam na myśli przejście między ROPO a odwróconym ROPO. Jak to wygląda faktycznie u was? Czy to jest coś, co obserwujecie jako istotny element tego, gdzie przesuwa się atencja klienta, czyli właśnie do tego, żeby robić ten research offline, purchase online, czy na odwrót? Jak to u was w tej chwili funkcjonuje? Zresztą dane pokazują, że generalnie jesteśmy jedną z branż, która najbardziej dotyka efekt ROPO. W zależności od tego, w którym raporcie patrzysz i w którym roku, to on się waha między 46 a 36%. Także jest dosyć duży. Odwrócone ROPO jest niewiele mniejsze.
więc generalnie jest to wysoki potencjał. Natomiast ja te raporty czytam przez pryzmat danych, które ja widzę u nas i moim zdaniem przede wszystkim dla klienta jest ważne to, żeby właśnie mógł zrobić ten research online. On niekoniecznie tam kupuje, chociaż coraz bardziej się rozwija ta nasza kategoria, jeśli chodzi o online, ale on przede wszystkim potrzebuje po prostu dowiedzieć się więcej, zrobić sobie właśnie research takich produktów, ale potem jednak chce je dotknąć. A przy dekoracyjnych produktach jest to niezwykle istotne, bo myślę, że w dekoracyjnych produktach jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Twój ekran wyświetla trochę inny kolor niż Ty chcesz, a Tobie jest potrzebny taki gołębi szary, a nie jakiś inny, tak, kolor. Więc jakby oczywiście to, co je będzie online'owo napisane, to jak będzie pokazane jakieś dodatkowe filmiki, dodatkowe zdjęcia, to będzie bardzo ważne i to przybliży klienta do decyzji o zakupie, ale jednak w większości przypadków będzie chciał to po prostu zobaczyć. I na tych kategoriach, zwłaszcza dekoracyjnych, widzimy, że są produkty, które się wyśmienicie sprzedają w sklepie stacjonarnym, natomiast online'owo wejścia na kartę owszem są, natomiast finalnie ten produkt nie znajduje zbyt dużej ilości klientów. A są z kolei produkty, które czasami po prostu online'owo śmigają świetnie, a stacjonarnie z kolei nawet mogłoby być i nierotem. Więc czasami nie do końca mogę złapać, na czym polega ta różnica, ale generalnie bym powiedziała, że to wygląda raczej tak, że dekoracja pomimo wszystko jest chętniej kupowana, przynajmniej w naszej sieci stacjonarnie. No i patrząc nawet na raporty rynkowe, też wartościowo nadal ten rynek jest znacznie większy. I myślę, że jeszcze długo tak zostanie, chociaż z drugiej strony patrząc na to, co się stało z modą, co się stało z branżą RTV i AGD, pokazuje, że to jest jakiś moment taki przełamania, który może spowodować, że się to bardzo przyspieszy. Tak? Za granicą w naszej branży to już jest około 18% udziału e-commerce'u i online'u. U nas te największe sieci, takie jak my, dochodzą do około 3% obrotu. Tak? To jest nadal bardzo mało. Bardzo mało, tak. Mam wrażenie, że musi nastąpić jakiś taki przełom. Jakbym wiedziała, na czym polega ten przełom, to myślę, że już byśmy go wdrożyli u nas w sieci. Być może jakby rozwój generatywnej sztucznej inteligencji zmieni obraz e-commerce'u i sprawi, że klient będzie mógł de facto rozmawiać na temat produktu, tak jakby to rozmawiał z konsultantem, sprzedawcą na sklepie, który może mu doradzić, który może mu różne opcje wdrożyć, bo widzimy chociażby po wdrożeniu naszego czata AI-owego, że faktycznie jakby trochę inaczej wyobrażaliśmy sobie wykorzystanie to, ale ludzie przede wszystkim w kontekście właśnie doradzenia produktu. Tak, to przede wszystkim. Ja myślę, że 80% to jest pytanie o produkty, o różne warianty, o to, czy taki parametr, żeby znaleźć jeszcze jakiś inny wariant, więc myślę, że ten rozwój i ten hype na AI sprawi, że właśnie tutaj może nastąpić pewien przełom, który dla naszej branży w konsekwencji też może zmienić trochę zasady gry. Niektórzy retailerzy w tej branży mówią, że sklepy mogą stać się showroomami, ale z tego, co mówisz, to prawdopodobnie za chwilę będziemy mieli też takie digital showroomy, gdzie faktycznie sztuczna inteligencja będzie pełnić rolę doradcy, ale w tym świecie cyfrowym. Zresztą ja pamiętam, jak pisałam pracę magisterską, to było już ładny szmat czasu temu i wtedy mówiło się o tym właśnie już, że rozwój technologii sprawi, że będziemy sklepy stacjonarne pójdą do lamusa, będą showroomami. No tak się nie dzieje i moim zdaniem jeszcze długo się tak nie stanie. Owszem, one są też showroomami siłą rzeczy, ale jednak jeśli masz produkt, który jest mały gabarytowo, nie stanowi problemu dla Ciebie, jeśli Ci się podoba, to po prostu go kupisz. I jakby przewagą sklepu stacjonarnego jest to, że możesz iść, chcieć kupić coś zupełnie innego i kupić dodatkowo dwa inne produkty, a w sklepie online'owym oczywiście są takie różne możliwości, żeby ten koszyk zwiększać, natomiast jest to mimo wszystko trudniejsze, bo możesz pokazać klientowi tylko określoną grupę, a tak ktoś może nawet idąc alejką, tak? Znamy różne triki tych retailerów, którzy projektują labirynt przejścia od wejścia sklepu do magazynu, tak? Więc... Tak, to prawda. Czy są jakieś inne trendy, które widzisz, które wpłyną na ten segment? No bo oczywiście, że my na przykład staramy się przewidywać przyszłość w OQB w tym kontekście, żeby tą dostępność gwarantować, ale pewne globalne trendy, tudzież te, które obserwujecie, wymykają się temu, co historia pokazuje, nie? I to jest coś, na co musimy ekspercko reagować. Peter Drucker powiedział, że najlepszy sposób, żeby przewidzieć przyszłość, to ją stworzyć.
Czy są takie elementy, gdzie wy staracie się już teraz właśnie patrzeć na to, co się może wydarzyć za lat, rok, 2, 3, 5, być może nawet do przodu i już teraz przygotowywać się na tego typu zjawiska? Znaczy na pewno badamy trendy i patrzymy, co się dzieje. Jakby w pionie wdrażania innowacji myślę, że to jest taki wymóg, że musimy być na bieżąco z tematami. Natomiast, no tak jak powiedziałam, my cały czas przede wszystkim patrzymy na to, jakie mamy wyzwanie przed sobą. Jaki jest problem do rozwiązania? I jak poprawić coś? I jakby z tego wychodzimy. To nie jest tak, że podążamy, o taki trend jest fajny, to sobie spróbujmy, o może to zrobić i to. Jeśli my nie widzimy takiego wyzwania, to nie idziemy w to po prostu. My staramy się faktycznie patrzeć i jakby kreować tą rzeczywistość i poprawiać te doświadczenia klienta w obszarach, które widzimy, które dotykamy i które stanowią dziś jakieś wyzwanie. Także to jest coś, na co przede wszystkim, ale oczywiście patrzymy, co się dzieje na rynku, no bo musimy wiedzieć, jakie technologie wchodzą przykładowo, które mogą jakieś nierozwiązywalne problemy nagle już sprawić, że one będą bardzo proste do rozwiązania, tak? No, Gen AI sprawił, że rzeczy, które jeszcze niedawno wydawały się, że to jest nie do pomyślenia albo potrzeba wdrożenia jakiegoś nie wiadomo jakiego softu, dają możliwość tak naprawdę tu i teraz poprawy czegoś i trochę tak sobie myślę, że ciężko stwierdzić, tak? Ciężko stwierdzić. No. Nam się wydaje być może dzisiaj, że z tym czatem GPT to żyjemy od zawsze, a to przecież jest raptem ile? 2 lata? No ale Takiego- ciężko już sobie teraz wyobrazić bez tego życia, No, nie? to prawda. No więc przyzwyczajamy się do tego. Ja tylko się boję, jak takie apokaliptyczne wizje czasami, co by było, gdyby właśnie teraz człowiekowi zabrać tego czata i czy byłby w stanie, nie wiem, sklecić maila, tak? Znaczy to się śmieję oczywiście, ale boję się tego, jak obserwuję swojego syna, który gdzieś już od samego początku tego czata wykorzystuje do tego, żeby jakieś zadania zrealizować w szkole. To się zastanawiam, czy on tak wykorzystując tą technologię od samego początku byłby w stanie później za Działać jakiś bez czas niej. działać bez tego, nie? I to jest takie wyzwanie, ale z drugiej strony myślę, że tego nie unikniemy. Po prostu trzeba w to iść, trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy, jak tego używać, ale trzeba to używać mądrze. I zawsze human in the loop to jest takie moje, Tak. że to musi być faktycznie spełnione. Ja jestem entuzjastą tej sztucznej inteligencji oczywiście, z natury rzeczy i też z racji tego, czym się pasjonuję i w pracy, i prywatnie, ale też takie ryzyka starałem się dostrzegać. Zastanawiam się na przykład, czy ta sztuczna inteligencja, którą od tych paru lat obserwujemy w wymiarze generatywnym, na którą ewidentnie jest mocny hype, gdzie płynie mnóstwo pieniędzy venture'owych, gdzie hyperscalerzy inwestują absurdalne pieniądze w rozwój data center, gdzie to zaczyna pochłaniać tyle energii, że prawdopodobnie projekty energetyczne będą powstawały tylko pod kątem zasilenia tej sztucznej inteligencji. Czy to wszystko nie ma tego swojego ograniczenia jednak w zakresie rentowności na końcu, gdzie może się okazać, że wśród tych wszystkich firm no dzisiaj zarabia Nvidia, bo produkuje chipy i one są rentowne, ale inne firmy no niekoniecznie dzisiaj zarabiają na tym. No chyba nie zarabiają nawet, nie? Jeżeli skończy się podaż pieniądza związanego z tym hypem, z tym wzrostem, to czy wówczas faktycznie koszt używania tej sztucznej inteligencji nie będzie odpowiednio rósł, nie? I czy on nie stanie się barierą? Nawet nie sam fakt, że zabierzemy komuś tego czata, tylko czy nagle nie stanie się on, nie chcę być dobrem luksusowym, ale jednak trudniej dostępnym. No to pokaże przyszłość, co się wydarzy, nie? Ja mam wrażenie, że jakby inwestorzy widzą, co się dzieje, że to nie jest rentowne, ale z drugiej strony widzą jakiś potencjał na przyszłość w rozwoju tego i spieniężenia tego, bo takie firmy jak nasza, no za chwilę, żeby nie pozostać w tyle, będą musiały wykorzystywać to na znacznie szerszą skalę, bo gdzieś te innowacyjne firmy będą wyznaczać trend, a klient będzie się do tego przyzwyczajać i będzie oczekiwać tego na rynku w ogóle. Więc myślę, że oni znajdą sposób na to, żeby to dobrze spieniężyć, a to, co się dzieje i te nowe innowacje, które są wdrażane i odkrycia w ramach tej sztucznej inteligencji, gdzie faktycznie idziemy w taką sztuczną inteligencję, która już coraz bardziej się zbliża do człowieka. To jest, nie obserwujemy jeszcze tego na szeroką skalę, ale jeśli to się uda i to faktycznie wtedy to zapotrzebowanie na energię będzie jeszcze większe. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy i chciałem z jednej strony podziękować za te wszystkie insighty, ciekawostki i opowieści zarówno z
od strony Bricomarché, jak i rynku. Chciałem zakończyć takim pytaniem, które może być ciekawe dla naszych słuchaczy pod kątem zwłaszcza tych osób, które może wchodzą na rynek pracy, może projektują swoją karierę, może chcą coś zmienić, a może po prostu zastanawiają się, czy w swojej pracy, tam gdzie są dzisiaj, są w stanie wdrożyć jakieś elementy z tego procesu adaptowania innowacji, które macie w Bricomarché tak dobrze wypracowane. Czy jest jakieś motto, jakaś rada, którą mogłabyś dać takim osobom w tym kontekście? Ja nie lubię dawać rad. Bo się wtedy czuję jak taka ciocia dobra rada, której nikt nie chce, ale może trochę odwrócę Twoje pytanie, co ja bym powiedziała sobie samej 20 lat temu, to może tak będzie lepiej. Przede wszystkim powiedziała, że wyzbądź się tego perfekcjonizmu. Wystarczy, żeby było wystarczająco dobrze. I powiedziałabym sobie też, żeby naprawdę bardzo elastycznie podchodzić do wszystkiego, planować jakieś duże wdrożenia, mieć taką wizję tego, jak to ma wyglądać, natomiast planować to bardzo małymi kroczkami. To jest to, co mówiłam w zasadzie, ale to są naprawdę istotne rzeczy, a czasami zapominamy, bo właśnie w pogoni za tą wizją, potem ta wizja się rozmywa, wszystko się rozmywa i jakby zostajemy z niczym, a warto właśnie sobie ustalić plan działania, nawet jeśli to będzie długi plan i jakby długi horyzont czasowy, tak żeby dowieść i żeby też od razu interesariusze projektu od razu widzieli efekty. Także tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Wierzę, że spodobała Ci się dzisiejsza rozmowa. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zachęcamy do subskrypcji OQ Talks na platformach streamingowych i obserwowania naszych mediów społecznościowych. Więcej informacji o OQB znajdziesz także na naszej stronie internetowej oqb.com. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.